Bayer Leverkusen po ostatnim niesamowitym sezonie równie dobrze rozpoczął rozgrywki w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Podczas pierwszej kolejki rozgromił na wyjeździe holenderski Feyenoord 4 bramkami. Dzisiaj przyszła pora na potyczkę z najbardziej utytułowanym klubem z Włoch. AC Milan zagości w Leverkusen i powalczy o pierwsze punkty w Champions League. Witam w kolejnym stadionowym vlogu i zapraszam na relację z tego ciekawego spotkania wprost z Baja Arena, wypełnionego po brzegi kibicami, którzy dali z siebie naprawdę wszystko. Czarek, ten zachód słońca jest prawie tak ładny jak ty. Ale tylko prawie. Siema mordy. Siemano. Witamy. Witamy w kolejnym vlogu. Dzisiaj na szczęście krótka podróż. Lecimy do Leverkusen na Ligę Mistrzów. Leverkusen gra dzisiaj z Milanem. Bliziutko 60 km. Zaraz będziemy na miejscu za jakieś pół godziny. Towarzyszy nam piękny zachód słońca. Cieszymy się na spotkanko o średnim meczu, który oglądaliśmy w sobotę. Mamy nadzieję, że ta taktyka na to spotkanie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Ogólnie składam sobie teraz tego vloga z soboty i powiem Ci, że to jak niedokładnie grało Leverkusen, jak sobie patrzyłem po materiale, to jest masakra. No to faza grupowa w 2022-2023 roku. Jedna wygrana, 3 porażki. Czyli 2 sezony temu. Później 19-20, 4 porażki. No, czyli można powiedzieć, że Leverkusen w miarę regularnie gra w Lidze Mistrzów. Że byliśmy już naprawdę na wielu meczach na Baja Arena, a dzisiaj będzie debiut, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. I liczymy na fajną atmosferę, że faktycznie będzie to coś szczególnego w porównaniu do tych meczy Ligi Europy czy Bundesligi. Byłem na meczu Milanu, to powiem Ci, że fajną atmosferę mają. Tylko, że to wiadomo, to był San Siro, to był Unik. Co to za fragles? Była minus 5 stopni o 3:00. Nad ranem w środku miasta w Mediolanie. Przywitanie bramkarza, nie? Do takiej piosenki wychodził bramkarz. Oni go przywitali jak jakiegoś wikinga, nie? Ogólnie zauważyliśmy, że kibice włoscy są bardzo fajni. Fajnie się z nimi spędza czas na stadionie. A kto teraz taki z najbardziej znanych piłkarzy w Milanie? Kto to jest? Leo, Rafael Leo. Ten Portugalczyk. No tak. No tak. Wydaje mi się, że Milan może być niebezpieczny. Wszystkich kibiców AC Milan witamy na kanale i zachęcamy do zostawienia łapki w górę i suba. Czujcie się jak u siebie, to Milan częściej się pojawi tutaj na kanale. W Polsce jest sporo chyba kibiców Milanu, nie? Mój kuzyn. Twój kuzyn na przykład? Mój kuzyn na przykład. No to sporo, no jednego mamy na pewno. Mega luksusowa sprawa, jak mieszka się w promieniu mniej niż 100 km od stadionów, na których rozgrywana jest Liga Mistrzów. Polecamy to uczucie. My mamy jeszcze tylko 10 km, także zaraz meldujemy się spod Baja Arena. Ciekawe, czy będzie ładna panienka, co? Stadion? Stadion, jak widać, jest. Jaki wynik, panie Czarku? Co jest? Jaki wynik? 3-2. Bayer Leverkusen. 3-2. No nie, no mocny Milan, nie? 2-0 Leverkusen. Nigdy nie wygrałeś ze mną. Wiecie, czasami trzeba coś oddać w życiu, żeby coś zyskać. Pierwszy. Milan drugi też tu jesteś.
Nawet drugiemu zespołowi Milanu kibicujesz? Być kadrze B? Zobacz, Forza Milan. Już miałem akurat 6 lat. 6 lat? Tak, 106. 106. Minus 106. Nie, minus 94. Brawa. Ale to policzyłem. Joszku? No jest, już go męczyłem o to. Jest na vlogu. Mówię, Miłosz, otwórz tabelę Ligi Mistrzów. A zaraz idziemy na stadion, 50 minut. Forza Milan! Czy wy to słyszycie? Proszę bardzo. No i mamy! Leciówki. Ale ładne, mega ładne. Mam nadzieję, że podwójnie szyte. Na jak? Na jak? Znowu nam się popcorn rozsypie. No i siema, jesteśmy na stadionie. Kurde, czuję się to jak w domu. Naprawdę, co? Już mamy po rozgrzewce. Czarek właśnie doniósł tutaj nam piwko i szaliczki. Szaliczki są kozackie. Zobaczcie, jaki mega klasyk w ogóle. I zaraz będzie grany The Champions. No to co, Czarek? Ej, ale są głosi, nie? Jest znowu Leverkusen. Tutaj nawoływania speakera, żeby się spokojnie zachowywać, Czarku. Wejdź sobie do serca. Musimy respektować tutaj kibiców. Będzie jazda za chwilę już. Ale piwko wchodzi. Milan obudził się. Kopę! Co jest? Tego nie było! Rany! Oni fej! Zobacz, jak światła chodzą. Nie na mordo! Arena. Arena! Wodą! Zobacz na tą piłeczkę, jak chodzi. Jazda! Jedziemy! Pierwsze dymy! Boni! Ja!
naoliwiona, ale jeszcze nie naoliwiona. Ale pressing. Frimpong! Ajajaj. Policja. Patrz! Ja. Ale się bawi. Czarek tu właśnie powiedział, że groźnie to wygląda. Mi się od razu przypomniała scena z Króla Lwa, jak tam hieny gotowały na gejzerach człowieków. No tutaj mocno są zorganizowani ci kibice Milanu. Ale się wyciągnął. Ale widzowie, jak widzicie, tutaj dymy jak u Michała Pola prawie na Bay Arena. Michał dymiarki nie musiał odpalać. Jak na razie Kibice Leverkusen lepszy. Roma nie miała ani jednej akcji jeszcze. Nie Roma, Milan. Milan, mówię przecież. Ale bawią się. Jeden już bez koszulki. Albo dwóch nawet. No, chorują się. Boni! Ajajaj! Spalony widzowie! Co jest? No oszukali nas! Ajajaj, Boniface już by miał brameczkę! Wow! Wow! Pa. Robercik na 1-0. Robertinho. Karim! Nieźle. Co jest? Ja! Ale trzeba przyznać, że Frimpong od meczu z Bayernem Monachium nie ma w ogóle dokładności. Zaraz koniec pierwszej połowy, a tu nadal 0-0. No! Czareczku, pytanie, czy waru tu nie będzie za chwilę? Chyba mógłby. Ale Zaraz pokażą na monitorze. Ale wysoki jest ten Leo. Ale 1,90 m nie ma. 1,89 m. Może mieć 1,90 m. Czarek. Ale byłoby sito! Mamy koniec pierwszej połowy. No Leverkusen lepszy o wiele, nie? No zdecydowanie, ale nadal 0-0. Jedna bramka cofnięta, przez... Frimpong na spalonym. Ale co zauważyłem, no to faktycznie gracze Leverkusen ostatnio trochę niedokładnie grają, wiesz? Frimpong na pewno, nie? To nie ten Frimpong z tamtego sezonu, Nie. na pewno nie. My tutaj ogarniemy co trzeba i widzimy się na drugiej połowie. Ale atmosfera właśnie. Mamy drugą połowę, panowie i panie. Zobaczymy. Milan zapodaje beat. Cały czas ten sam. Taki bardzo szybki beat. Okazuje się, że jakieś 150 km dalej na Signal Iduna Park
Dzieją się niesamowite rzeczy. Borussia do przerwy prowadzi 5-1 z Glasgow, a Karim Adeyemi strzela swojego hat-tricka w Lidze Mistrzów. A my co? A my się męczymy z 0-0. Ale pograli tam, co? Że Frisbee pogardą to podanie jeszcze na koniec? W końcu! Tak. La 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 la. La 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 la. W końcu! Wiktor Boniface! A co najlepsze? Asysta Frimponga. Obrona! Boniface ma coś takiego, że on lubi się bawić z tymi obrońcami. Wow! Lukas Radecki! O! Boni! Morata! 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 Mistrz Europy! Mistrz Europy. Ale dobry. Powiem wam widzowie, że jak tak z bliska się ogląda tych piłkarzy, to jest taki ogar na sekundzie, nie? Te wszystkie ruchy. Ta piłka jest tak szybko grana, reakcje to w ogóle nie ma porównania z taką amatorską piłką. Robercik! Robertinho! Tak. Wow! Proszę Państwa, Morata! Ładna główka! Precyzyjnie w bramkarza! No i mamy zmiany. Andryś wszedł na boisko. Boniface niestety więcej bramek nie strzeli w tym meczu. Bardzo prawdopodobne, że Borussia po tej kolejce będzie na pierwszym miejscu w tabeli Ligi Mistrzów. Ale Milan przycisnął! Ja! Gościu mógł skończyć, ale bał się, że będzie spalony i zostawił piłę, czaisz? Ten, nie? Tak! Radecki!
witamy po meczu. Mecz zakończył się, jak widzieliście, 1-0 dla gospodarzy. Jak oceniasz spotkanie? Ogólnie rzecz biorąc to wyrównane. Pierwsza połowa na pewno Leverkusen dominował, druga połowa Milan, nie? Fajny meczek, dużo było do obejrzenia. No widać było, że po tej stracie bramki Milan wziął się ostro do roboty. Całkiem inna gra była tego Milanu. Była też taka sytuacja, że była poprzeczka i tam jeden ziomek mógł w sumie dobić, ale nie wiem, czy tam spalonego nie było przypadkiem. Leverkusen nadal gdzieś tam na szczycie tabeli. Borussia sobie rozpykała Celtic Glasgow bardzo mocno. Ale to jest farmienie punktów, nie? Na bramki teraz. Także nowa formuła fajnie tutaj wygląda, bo faktycznie kluby starają się coraz więcej goli strzelać. My się powoli żegnamy spod Bayarena. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano. Trzymajcie się, na razie, siema.